Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku egzemplarz małego modelarza, niemiecki pancernik Bismarck. Ja posiadam egzemplarz z roku 2011, wcześniej wyszedł egzemplarz w 2005 roku i trzeci to jest w roku 2021, datowany na rok 2016. W tym odcinku omówię ten egzemplarz, co jest z wewnątrz, oraz porównam błędy wszystkich trzech egzemplarzy. Zapraszam na odcinek. Mały modelarz, niemiecki pancernik Bismarck. Numer egzemplarza 10 11 12, rocznik 2011. Jak zwykle w małym modelarzu pierwsza strona to rys historyczny Bismarcka. Tu nie będę omawiał tego, tu po prostu każdy może sobie, posiadacz tej wycinanki, doczytać. Ktoś, kto nie ma, Wikipedia. I tak, wewnątrz wycinanki znajdziemy 28 rysunków. Przedstawiających budowę modelu, plus 2 rysunki przedstawiające elementy, które musimy dorobić we własnym zakresie. Najczęściej to jest drut. Na 8 stronach są elementy wręg, które należy nakleić na tekturkę 1 mm. Dość dużo tego jest. Wręgi kadłuba, jak i nadbudówek, wież. Także jest tego sporo. Opis budowy jest dość obszernie opisany w tym egzemplarzu i kolejność budowy odzwierciedla tu numerację poszczególnych części, elementów, sekcji. Na 16 stronach rozmieszczono elementy. Już poszczególnych sekcji kadłuba na papierze gramatury 160, aczkolwiek jak mierząc to jest to 190. Ja wprawdzie posiadam tylko egzemplarz z roku 2011, ale śledząc fora, spostrzeżenia modelarzy, te 3 egzemplarze posiadają kilka błędów, których modelarze wyłapali. I tak tu dzięki też Januszowi Łukaszewskiemu, młody modelarz, bardzo zdolny modelarz, tu widziałem kilka jego prac na wystawach, też dzięki jemu, tu jego opisom, wyłapał kilka błędów, które wycinanki posiadają. I tu powiedzmy w tym egzemplarzu w porównaniu do innych egzemplarzy też są błędy, to znaczy do egzemplarza z roku 2005, bo chyba ten egzemplarz z roku 2005 jest najlepiej opracowany. Ten egzemplarz na przykład ma brak jednego pływaka przy wodno-samolocie Arado. A tu mamy konkretne porównanie 3 egzemplarzy. Egzemplarz z roku 2005, 11, ten, który ja posiadam,
i z roku 21, ale z datą 2016. I tu wyraźnie widać, jaka jest tu różnica, że tych pływaków brak. Plus element bodajże numer 20, też tu ktoś wyłapał, numer 20 to jest dennica kadłuba, część denna kadłuba, tam nie bardzo chyba pasuje, chodzi o ten element, który nie bardzo pasuje. I ponownie porównując 3 egzemplarze w jednym, tym ostatnim wydaniu z roku 21, brakuje elementu. W tych elementach bodajże komina. Elementy falochronu. Rocznik 2005 posiada, natomiast 2011 z 2021 już nie ma z jednej strony elementów sporników. Elementy barbet. Najlepiej zaprojektowane są w roczniku z 2005. Te młodsze 2011 problem z montażem. Elementy działek artylerii. Tu rocznik 2005 ma te elementy, natomiast w tych rocznikach młodszych tych elementów brak, tych zaznaczonych kółkiem na czerwono. Dość dużo części jak na egzemplarz oczywiście okrętu, tym bardziej tego typu okrętu pancernika. Po złożeniu model ma długość 83 cm, szerokość 11 cm. No, jest to dość duży okręt. Same gabaryty oryginału też były dość imponujące. Wycinanka posiada 28, jak mówiłem, rysunków. Moim zdaniem dość dobrze opracowane. Rysunki są numeracyjnie jakby rozrzucone, ale odpowiada to konstrukcji poszczególnych etapów budowy. W opisach budowy też mamy odniesienia do rysunków, gdzie znajdują się dane elementy, na jakim rysunku i jakim rysunkiem należy się wzorować. No i na koniec rzut bok-góra. Też jeszcze opis poszczególnych części, numeracja. Ostatnia strona zawiera rysunek z elementami anten, masztów. No i koniec wycinanki, to jak zwykle ostatnia strona reklamowa małego modelarza. Jeżeli ktoś lubi marynistykę, okręt był w wielu forach opisywany, budowa, odsyłam na różne fora modelarskie, jeżeli ktoś będzie się chciał posiłkować tu jakimiś poradami. Ja tu tylko przedstawiłem, jaki mam egzemplarz. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia na kanale.